Chrysler 300C pojawił się kiedyś na kanale, ale w sumie to trochę inny, znacząco inny, no bo w sedanie i z dieselkiem pod maską. Tutaj myślę, że dość takie nietypowe nadwozie jak na 300C, bo kombi, no ale już charakterystyczny silnik 5.7 Hemi. W dzisiejszym filmie tak szybciuteńko przyjrzymy się tej maszynie z bliska oraz skoczymy na próbę autostradową. Zmierzymy ją również raceboxem. Egzemplarz ten wyprodukowany został w 2005 roku, także jest to przedlift. Pochodzi on z rynku europejskiego. Proszę bardzo, jakiś sobie Europejczyk kiedyś nowego z salonu kupił takiego Chryslera właśnie 5.7. Generalnie jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, no to myślę, że ten wóz jest mega charakterystyczny. Przede wszystkim dlatego, że po prostu no wyraźne są tutaj kształty tej całej budy. Jest taki po prostu kwadratowy trochę jakby rysowany od ekierki, ale właśnie tak ma tutaj być. Taki miał być to wizualnie czołg. Pamiętajmy, że jest to następca Chryslera 300M, który był mega smukły, taki właśnie wydawał się mega aerodynamiczny. Tutaj w ogóle zerwanie z tym. Ojejku, to aż można powiedzieć ze skrajności w skrajność. I w tych latach też warto wspomnieć, że Chrysler współpracował sobie z Mercedesem. Powstało wiele wspólnych projektów typu na przykład, no nie wiem, Mercedes SLK i Chrysler Crossfire. Modele, o których wspomniałem, technicznie są praktycznie takie same, są praktycznie te same samochody. Jeśli jednak chodzi o 300C, to wiele rzeczy znajdziemy tutaj z Mercedesów klasy E, z dwóch generacji, W210 oraz W211. Czy to w zawieszeniu, czy w płycie podłogowej, czy to nawet manetki są w środku z E-klasy normalnie. Patrzcie, jakie to jest ciekawe, że z Mercedesa można znaleźć manetki przykładowo w Tesli albo w 300C Chryslerze. Jeśli mowa o dieslu, to też pod maską był mercedesowski dieselek. Nie pamiętam oznaczenia, jakieś tam OM, no ale tutaj typowe amerykańskie konie mechaniczne, ale skrzynia biegów Mercedes 5G Tronic, czy tam 7226. O, to dla mercedesiarzy. No dobra, to taka szybka prezentacja. Mamy tutaj olbrzymie, naprawdę olbrzymie koła. 20 cali, ale nawet przy 20 calach w aucie z 2005 roku mamy tu trochę opony. Rozmiar opon 245×45. Z przodu jest identycznie. Nie jestem pewny troszeczkę tej dokładki z przodu. Zapomniałem zapytać, czy jest to może jakiś element dodany z wersji bodajże z pojemnością 6,1, bo 6,1 bo to był taki topowy Chrysler 300C. Taka czarna amerykańska świnka z bardzo dużym silnikiem, ogólnie 300C. Wiele egzemplarzy jest takich, powiedzmy, no nie wiem, jak jeździmy oglądać te auta, to powiedzmy możemy zwątpić, ale ogólnie jest to kawał maszyny w całkiem przystępnej cenie. Właśnie jeśli nawet spojrzymy na nią z perspektywy silnika, lekko ponad 5 metrów długości, prawie 2 tony masy własnej. Napęd mamy tutaj na tył. No, zajrzymy jeszcze tak szybciutko do środka. Drzwi z przodu. Myślę, że spoko dźwięk. Wiecie, o napędzie to ja wolę wspomnieć, ponieważ też tutaj były takie Chryslery z napędem na wszystkie koła, AWD po prostu. Tutaj jest miękko, tutaj jest miękko. Mogłoby być bardziej miękko, ale jest miękko. Ten element jest tutaj twardy. Tutaj dywanik, tak oldschoolowo, troszeczkę jak w latach 90. No i co? Fotele skórzane z pamięcią. Proszę bardzo. Tak one się prezentują. Takie pufy, to są pufy. Ojejku, wsiadamy i aż czuć, że się siedzi w porządnym fotelu, nie w jakiejś łupince czy tam orzeszku. A może odpalimy tak szybciuteńko dzisiaj. Troszeczkę później kręcę, także trochę się śpieszę, żeby na próbę jeszcze skoczyć. Kierownica duża, okrągła, taka klasyczna Chrysler, multifunkcja, czteroramienna, ale proszę bardzo, takie maneteczki, manetka od tempomatu, no to kojarzycie, no to jest Mercedes, przecież hashtag Mercedes-Benz. Liczniki proste, czytelne, nawet troszkę takie oldschoolowe, białe tarcze, ale taka czcionka, to wszystko wiecie, te wskazóweczki, nie, ale to takie przyjemne dla oka jest, bardzo proste przede wszystkim. No te liczniki akurat bym troszkę tutaj urozmaicił czymś, ale no niech tak będzie, jak tak jest, to tak jest. Tutaj jest miękko, tutaj już jest twardo, proszę bardzo. Konsola centralna, tunel środkowy, o, gałęcjuszek, no to jest przecież, to jest hashtag Mercedes. Jeszcze jak tutaj w boki mamy wrzucanie biegów, no to panie drogi, klimatyzacja automatyczna w zasadzie, bo auto tutaj można sobie ustawić dwustrefowa, podgrzewane fotele, tutaj dla odmiany z drewienkiem się kontrastuje taki szary plastik, srebrny plastik. Zobaczcie, jakie tutaj radyjko zostało wstawione, też z jakimś
systemem, tutaj nie wiem, czy to jest Android, czy nie. No i to już dzieło poprzedniego właściciela. Zostały tutaj takie liczniki wsadzone, ale jak widzę, nawet one tutaj są funkcjonalne, działają. Temperatura oleju. Tutaj proszę ciśnienie, ale nie wiem. Wiecie, to jest element dodany i nie mam pojęcia, jak on tutaj, czy jest skalibrowany, jak jest podłączony, ale tak na oko widzę, że chyba jest spoko. I po środku taki zegarek, zwieńczenie powiedzmy. Ale małe okna są tutaj w Chryslerze, trzeba przyznać. Trochę taki amerykański CLS można powiedzieć. Ta szyba jest bardzo wyrzucona do przodu. No i dobra, gasimy, zajrzymy jeszcze pod maskę. Auto ma instalację gazową. Jest to według mnie bardzo fajny pomysł. Taki wóz w rozsądnej cenie, ale niezbyt rozsądne byłoby tutaj zużycie paliwa. Znaczy jest tutaj niezbyt rozsądne zużycie paliwa. No ale co, czego byśmy się spodziewali tutaj po pojemności 6 litrów wolnossącej V8, dolocik KN-a. O, cyk, gaziutek. Wiecie jak to jest? Są zwolennicy oraz przeciwnicy instalacji gazowych, ale szczerze jeszcze nie widziałem takiej sytuacji na stacji benzynowej, żeby ktoś, nie wiem, z Fabii 1.2 wysiadł i powiedział: o, ja 9.8 zatankuję, a tutaj w takim aucie gaz. No sorry, ja wolę V8 z gaziutkiem niż Fabię 1.2 na 90, nawet na setce jakbym jeździł. To tylko taki przykład, ale wiecie, specjaliści i eksperci działu komentarzy, ojejku, to długa historia. 340 koni mechanicznych oraz 525 Nm aż, ale auto trochę waży. Skrzynia biegów też nie jest to, no, DSG, 5G Tron, czy tam 7226, za szybka taka nie jest. Twarda jest, ale nie za szybka. Według deklaracji producenta pierwszą setkę takim Chryslerem powinniśmy uzyskać w 7,3 sekundy. Zobaczcie, jak mi tutaj wyszło na Raceboxie. No, myślę, że bardzo spoko. Prędkość maksymalna. No jeśli to jest Europa, powinien być tutaj kagańczyk na 250 km na godzinę. Myślę, że to sprawdzimy w dzisiejszym odcinku, o ile nie będzie ruchu. A ostatnio z tym powiem Wam, jest ciężko. Wyciszenia sobie dzisiaj nie sprawdzamy, ponieważ jest tutaj delikatnie dziabnięty wydeszek, no ale aut z dziabniętym wydechem po prostu nie sprawdzam. Byłoby to niesprawiedliwe, patrząc z perspektywy aut seryjnych. Widzimy się na kołbasie. Jesteśmy na miejscu, za chwilę będziemy palić bestię i przy tym soundcheck, ale jeszcze jedna sprawa. Kurczę, podobno za przejściem granicznym w Kołbaskowie jest duży ruch. Zostałem poinformowany, mój tata sobie pojechał na próbę dzisiaj autostradową i do mnie zadzwonił: Marek, ale dzisiaj słabe warunki, więc tutaj coś takiego jeszcze trzeba zrobić. Są na to niezbite dowody w postaci moich filmów, że z taką naklejką jak naklejam, to zawsze jakoś auto lepiej idzie. Jest to dziwne, ale tak po prostu jest. O, jest. Petrolhead number one. Petrolhead number one. A Teslą jeździ. Niby taki ekologiczny, ale na próbę autostradową prawie 6-litrową V8 skoczy. Palimy. Nie no, maszyna furczy i burczy. Normalnie. Aż się buda tak trzęsie na boki. Dobra, będziemy startować. Kasujemy zużycie paliwa. No i dobra. Jeszcze tutaj raceboxik. Na razie włączymy w sumie klimatyzację. Czemu nie? Nie no, dzisiaj jest ciepło, ale nie gorąco. Zobaczymy, zatankowałem za 120 zł. Ciekawe, czy starczy nam paliwo. Powinno starczyć, no bo 40 km do Schmüln und Zürich. Cholera wie. Znowu romantyczna próba autostradowa przy zachodzie słońca. No i dobra. Wjeżdżamy i tu. Dobra, tutaj troszeczkę problemy z trakcją, ale jest spoko. To wiecie, takie pierwsze porządkowe depnięcie. Ale przed chwilą podejrzałem sobie w telefonie, fajnie tutaj wyjdzie
rzut na ten cały kokpit, na tą deskę, duża kierownica. Prowadzenie oczywiście i układ kierowniczy nie są za sportowe, ale sobie nawet przepłyniemy ten nie, chociaż nie pływamy tak, taka komfortowa po prostu, kawał bryki komfortowej. O! Ściągnąłem kamerę, bo kontrola, wiatr. Dzisiaj troszeczkę w dupkę, troszeczkę w bok. Będzie taki przypałowy, taki Chrysler 300C? Myślę, że nie. Aż sprężyny widziałem, też tutaj są wymienione, jakieś żółte. No ale dobra, to wyłączamy klimatyzację. O, jeszcze postawimy tutaj nawiew na kamerę i dzida. Dobra, ja tutaj nie chcę cisnąć, bo zaraz busik DHL-u może wyprzedzać. No, wyprzedza? Polskie numery pewnie. Oczywiście, że polskie numery i nikt tutaj nie wjedzie przed kogoś, kto jedzie szybciej. Niemiec by wjechał. No, luźny Ryszard, ale tutaj jest długa skrzynia biegów. Ja pierniczę. Co tutaj się dzieje? Jakieś kawałki samochodu na drodze leżą. Ciekawe, trzeba je omijać. No dobra, czwóreczka. Patrz, taka paka 8. Paka 9. Dwie paczki, teraz sobie odpuszczę. I dwie paki według GPS-u to mamy 3511 obrotów. Coś niesamowitego. W ogóle ta skrzynia biegów to chyba jest, nie wiem, pod W123. Pod W123. Żeby 400 jechać W123. Pod W211 z kompresorem chyba jakaś skalibrowana, bo ja nie wiem. No to taki luźny Ryszard. 205 km na godzinę. No dobra, tutaj możemy sobie troszeczkę depnąć. No, jest taka bujanka troszeczkę. Dobra. I tutaj sobie na razie odpuścimy. Póki co było... O nie, 284 to nie było. To z jakiegoś poprzedniego testu. Muszę to skasować. Dobra, sprawdźmy sobie prędkości obrotowe na razie. To takie 120 km na godzinę. Szacun, że tutaj w ogóle nie ma przekłamania przy takiej 120. Nie zwróciłem jak przy wyższej prędkości. Czekajcie, bo tutaj ta kamerka, tak kurczę, nie wiem, czy ona będzie się dobrze trzymała. Ten w ogóle element jest z Mercedesa i jest krótki. Ciężko tam coś przyczepić. 120 to będzie 2192 obroty. Stówka. No i tutaj już będzie 1816. No i dobra. Trzy prędkości obrotowe to było 100, 120 i 200. Nie no, jest tutaj troszkę pływanko. Tak, ten samochód wiecie. Bulwarówka, hashtag USA. Dobra. No przez te długie biegi tutaj jest troszeczkę gorsze przyspieszenie. No nie, zależy co kto potrzebuje. ...20 sekund, 20,08 i plus 0,4% pod górkę. No i tutaj już wtrynia się fizyka i opory powietrza. Powiem wam, nawet luźny Ryszard przy tych 240, tylko ja muszę pamiętać ciągle. Dobra, 246, tutaj będzie pod górę, to już nie przyspieszymy. Muszę pamiętać, że no z tym prowadzeniem jest tutaj tak miękko. Miękki Wacław. Chwileczkę, proszę państwa. To jakoś dziwnie brzmi. Dobra, tutaj takie przytrzymanko sobie zrobimy. No i takie delikatne przyspieszanie. Boże, to piątka tutaj jest nad biegiem normalnie, mi się wydaje.
go odpuszczę dosłownie. No i dzida. O, serduszko takie ozdobne chciało wyjść. Zobaczyć, a co tam słychać? A nic, na razie chowaj się. Dobra, i proszę Państwa, nie wiem, czy to kagańczyk, czy nie, ale 256 km na godzinę według GPS-u. Proszę Państwa, pięknie! No ale wiecie, moi mili Państwo, no 340 koni mechanicznych, ale z drugiej strony te opory powietrza, no te Chryslery nie są aż takie aerodynamiczne przecież. I dobra, myślę, że w tej próbie autostradowej byłoby to na tyle. Jeszcze sobie tutaj zrobimy soundcheck, a tą szybkę otworzę. Minusik, dwójeczka. Jedynka jest tej długa normalnie. No! Taka świnka szybko coś jedząca. Dobra, myślę, że tu już nie będziemy deptać. W ogóle chemii, no to ja coś czuję, że tutaj jest odłączanie cylindrów, bo czasami są takie po prostu, jak jedzie się łagodną prędkością, znaczy płynnie bardzo, to no jest nagle takie prrr. I mi się wydaje, że to jest właśnie takie, to jest charakterystyczne dla tych silników, że jest odłączanie cylindrów, przynajmniej, o, i się włączyło, no. Oczywiście jak chcemy, możemy jeździć ekonomicznie takim Chryslerem. Chrysler? Będziecie mnie poprawiać znowu w komentarzu. Się nie znam, to po co testuję samochody? Nie wiem, może się nie znam, ale lubię. I okej, w tym odcinku byłoby to na tyle. Średnie zużycie paliwa 17,2 litra. Teraz jak sobie tak jedziemy stałą prędkością, jest tutaj? Nie, average. A może nie umiem zmienić. Dobra, nieistotne. Mam nadzieję, że ten samochód, jak i ta próba autostradowa, to wszystko Wam się niesamowicie dziś podobało. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie. Trzymajcie się.